Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwach Bricks, a dzisiaj przed Wami kolejna nowość sierpniowa z serii Technik 42211. Kosmiczny łazik księżycowy Lunar Outpost składa się z 1082 elementów i kosztuje katalogowo 440 zł, z tym, że już w tej chwili można go kupić w szerokiej sprzedaży w okolicach 340 zł. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, jakie będą funkcje. Oprócz łazika księżycowego dodatkowo jeszcze jest mały łazik górniczy oraz łazik map. W środku znajdziemy 11 torebek z klockami, wrzucone luzem 4 ramki oraz instrukcję. Nieduży blankiet naklejek. No i jeśli nie widzę tutaj żadnych innych, to by wynikało, że panele słoneczne są nadrukami. Każdy pojazd ma swoją oddzielną instrukcję. I na końcu wykaz wszystkich elementów. W zestawie mamy zupełnie nowe koła. Jak tylko dojdę do torebki, w której one się znajdują, to oczywiście Wam je pokażę z bliska. W pierwszym etapie konstruujemy układ kierowniczy oraz zawieszenie. Skręt jest na obu osiach. I jak widzicie, do aksla na sztywno mamy podpiętą dwójeczkę, która jest połączona łącznikiem z belką skrętną. Bardzo fajny układ kierowniczy. Zawieszenie typu rocker bogie. Obie osie są zamocowane na obrotnicach. I skończyłem trzeci etap budowy. Mamy już dokończone zawieszenie. Jak widzicie, obie osie są już ze sobą połączone. Jest już duża obrotnica, do której będzie zamocowane ramię. No i pojawił się też pierwszy element z nadrukiem. W czwartym etapie budujemy funkcję otwierania paneli słonecznych. Z drugiej strony jeszcze nie zabudowałem tej części, żeby Wam pokazać, jak to działa. Ten szary element przy podnoszeniu wchodzi pomiędzy panele, dzięki czemu one się otwierają. Przez to, że tutaj na tej dźwigni nie ma żadnej blokady, to przy lekkim ruchu te panele nam się z powrotem składają. No jestem ciekaw, czy podczas jazdy po jakimś nierównym terenie one nie będą się co chwilę zamykać. No ale to się okaże, jak już zbuduję cały zestaw. Jestem po piątym etapie, w którym budujemy ramię i mocujemy go do podwozia. Ja jeszcze go nie podpinałem do obrotnicy, żeby pokazać Wam mechanizmy. Mamy tutaj dwie funkcje. Pierwsza z nich to podnoszenie i opuszczanie ramienia. Jest ona oparta na elemencie ślimakowym oraz kole zębatym, które jest na sztywno podpięte do ramienia. Druga funkcja to rozkładanie ramienia. I tak, tutaj mamy przejście do elementu ślimakowego. Następnie z drugiej strony mamy podpięte małe koło zębate 8. Funkcja idzie tutaj do przodu, do czarnego koła zębatego, do którego jest podpięta obrotnica. I w ten sposób działa ta funkcja. I podpiąłem już ramię do obrotnicy. Jak na razie nie widzę tutaj, żeby zapowiadała się opcja sterowania obrotem ramienia. Raczej będzie to funkcja ręczna. Otworzyłem już torebkę 6 i 7, ponieważ w 6 są same koła, w 7 elementy do gąsienic. I możecie teraz zobaczyć, jak ten nowy element wygląda. Tutaj mam już zbudowane całe koło. Tutaj jeszcze przed założeniem gąsienic.
Ciekawy element, tylko pytanie, do czego innego w pojazdach może on się przydać. Średnica koła to jest 7 studów. Tak wygląda w porównaniu do koła z Bronco. Dobra, zabieram się za dokończenie łazika i widzimy się za chwilę. I łazik jest gotowy. Proces budowy był dużo ciekawszy niż się spodziewałem. Jest trochę mięsa technikowego, sporo funkcji. Oczywiście są też nudne i monotonne momenty, bo wiadomo, są gąsienice, musimy je ponawlekać. Dodatkowo powpinać jeszcze gumki. Nie ma też jakichś bardzo skomplikowanych technik budowy, skomplikowanych mechanizmów. Postawiłem Forda Bronco, żebyście mieli odniesienie mniej więcej co do wielkości tego łazika. Sprawdźmy teraz, jak działają wszystkie funkcje. Skręt działa bardzo dobrze. Nie ma praktycznie żadnego luzu, zobaczcie. Od razu przy najmniejszym przekręceniu koła zębatego układ kierowniczy zaczyna działać. Niestety, mimo że są te elementy gumowe, to możecie zobaczyć, że te koła czasem się ślizgają. Zapewne wynika to z tego, że te gumowe elementy są twarde i bardzo śliskie, więc one tutaj praktycznie nie poprawiają za bardzo przyczepności. Zawieszenie ma dosyć spory zakres. Tutaj wysuwamy sobie panele słoneczne i zobaczmy, no przy jakimś lekkim podskoku one się chowają, ale raczej przy normalnej jeździe nie powinny się samodzielnie schować, tylko właśnie przy jakimś większym zeskoku. No i zobaczmy, jak działa ramię. Bardzo fajnie, że do elementu ślimakowego jest podpięte to duże koło zębate, to nie trzeba się dużo nakręcić, żeby to ramię podnieść. Rozłożenie ramienia też działa bardzo dobrze. W miarę szybko się rozkłada. Na pewno dużo szybciej niż gdyby były tutaj zastosowane siłowniki. Zarówno łazik górniczy, jak ten pojemnik na próbki można załadować na łazika. Zaraz pokażę Wam, jak to wygląda, jak to zrobić. Ale najpierw zerknijmy sobie na ten łazik górniczy. Możemy tutaj to całe ramię z chwytakiem sobie podnosić i opuszczać. Niestety jest bardzo duży luz na tym mechanizmie. Już próbowałem tutaj dociskać z całej siły, ale nadal ten luz jest. Funkcja jest oparta na kole zębatym 8 i elemencie ślimakowym. Chwytak do zbierania próbek działa na zasadzie wypchnięcia. Gumka daje opór i po puszczeniu automatycznie zamyka ten chwytak. Podłożę kartkę, to będziecie mogli zobaczyć, jak sobie działają gąsienice. Sprawdźmy, czy będzie w stanie zebrać te próbki. Jak najbardziej tak. Jeszcze spróbujmy je przetransportować bezpośrednio do pojemnika. Jak widzicie, udało się. Jeśli chodzi o ten najmniejszy łazik, no to jest to taka typowa konstrukcja Lego City. Składa się głównie z elementów klasycznych, ale ma zawieszenie symboliczne, ale jest. I spróbujmy teraz małego łazika załadować na dużego łazika.
Jak widzicie, nie było większego problemu. Bardzo fajnie, że nie trzeba go jeszcze dodatkowo jakoś zaczepiać, tylko tym uchwytem wystarczy najechać pod tą kulę i od razu mamy sprzęt zaczepiony. Tak samo będzie wyglądała kwestia z tym pojemnikiem, który umieszczamy po drugiej stronie. Jeśli chodzi o funkcję, to jedyne czego mi brakuje to mechanizmu do sterowania obrotem ramienia. No i cóż, podsumowując, łazik jest na pewno ciekawszy niż się spodziewałem po pierwszych zdjęciach. Jest sporo funkcji, jest trochę mięsa technikowego. Na pewno moim zdaniem jest trochę zawyżona cena, no ale już w tej chwili, tak jak mówiłem na początku filmu, można go kupić poniżej 350 zł. Myślę, że ta cena nawet do 320 będzie w stanie jeszcze spaść. Jak dla mnie zestaw bardzo przyzwoity. Czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.